Parastatkiem pięknie. Cześć, siemanko. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o najtrudniejszym typie solarygrafii. Chodzi o solarygrafię wnętrz, solarygrafia wnętrzarska. Solarygrafia oczywiście kojarzy nam się z długimi czasami naświetlania, niebem oraz łukami słonecznymi na zdjęciach. Ale co jeśli spróbujemy to wszystko zamknąć we wnętrzu i spróbować zrobić solarygrafię wnętrzarską? Brzmi prosto, ale w praktyce to jedna z najtrudniejszych rzeczy w solarygrafii. Problem w robieniu solarygrafii wnętrz polega na tym, że wewnątrz jest dużo mniej światła niż na zewnątrz, dlatego większość prób kończy się albo białym negatywem lub bardzo słabo naświetlonym wnętrzem. Ale są sposoby, aby to obejść. Przetestowałem różne metody i pokażę Wam dzisiaj dwie, które naprawdę działają i możecie je wykorzystać. I czy coś z tego będzie, nie wiadomo. Tu są ładne obrazy, których nie będzie na tym zdjęciu, bo puszka jest skierowana w drugą stronę, w tą stronę, w stronę okien. Tutaj w zimie słońce sobie zachodziło, teraz jest lato i słońce gdzieś zachodzi tam daleko, że nawet tego nie widać. Pierwszy sposób to taki, że zamiast kamery otworkowej używamy aparatu analogowego z obiektywem. Na przykład pełnoklatkowy na 35 mm i wtedy zamiast filmu wkładamy do wnętrza kawałek papieru światłoczułego. Albo może być to też aparat, o kurde, nie taki aparat, bo to akurat jest moja piersiówka. Bardziej chodzi o taki aparat. Aparat średnioformatowy. W tym przypadku mam tutaj Pentacona Sixa. No różnica jest w tym, że tutaj po prostu wejdzie, nawet papier mam włożony. Tutaj po prostu wejdzie większy kawałek papieru, przez co jakość zdjęcia będzie dużo lepsza. Przez ten obiektyw spada dużo więcej światła niż przez otworek. Oczywiście przesłonę musimy tu otworzyć maksymalnie. W moim przypadku tu mam 1.4 jasność obiektywu, więc ustawiam na 1.4, ustawiam ostrość kadr, no i zostawiam to na dzień, dwa, tydzień, ile chcę. Trik drugi, jeżeli chcemy użyć kamer otworkowych, puszeczki okrągłej czy tam półwalca, obojętnie jaka konstrukcja, musimy zrobić po pierwsze większy otworek niż potrzeba. Jeżeli do takich puszek zazwyczaj dajemy otworek 0,2, no to przynajmniej 0,4 albo nawet 0,6 mm powinien być otworek, żeby tego światła wpadało nam dużo więcej. Plus dodatkowy trik, papier fotograficzny przed włożeniem do puszki zwilżyć wodą. Papier fotograficzny po nawilżeniu, gdy jest mokry, jest bardziej czuły na światło, przez co szybciej się naświetla i więcej szczegółów na nim będzie widocznych. I teraz bardzo ważne, jak długo to naświetlać? No, jeżeli na przykład puszki solarygraficzne takie na zewnątrz umieszczamy na pół roku od przesilenia do przesilenia, także takie solarygrafie wnętrzarskie musimy robić niestety, ale dużo dłużej. Minimum rok, jak nie 2 lata albo i dłużej. Naprawdę tak długo trzeba naświetlać fotografię, jeżeli mówimy o puszkach otworkowych. No i teraz pokażę Wam moje solarygrafie wnętrzarskie, które udało mi się przez te 8 lat działalności solarygraficznej wykonać. W tej opuszczonej kotłowni mam tu zamontowaną kamerkę już od ponad 1,5 roku, ale bez tych wszystkich wytycznych, których Wam podałem, czyli nie powiększałem dziurki, nie był papier na mokro. No i zobaczymy, czy te 1,5 roku starczą, żeby ten negatyw dobrze się naświetlił. Wątpię w to.
Podsumowanie. Jeśli chcesz spróbować, użyj albo aparatu z obiektywem lub powiększ otworek w puszce. Dodatkowo zwilż papier fotograficzny wodą, aby miał większą czułość. I przede wszystkim uzbroj się w cierpliwość. I teraz tak jeszcze pomyślałem, że oczywiście duże znaczenie ma papier fotograficzny, jaki użyjemy. Bo jeżeli użyjemy papieru jakiegoś starego, który bardzo słabo reaguje na światło, ten obraz nie naświetli się zbyt dobrze. Ja przede wszystkim używam papieru i to jest reklama, niepłatna, moja własna, żebyście robili ładne zdjęcia. Więc jeśli następnym razem będziesz próbował zrobić wnętrzaka, skorzystaj z tych rad, no i pochwal mi się efektem końcowym. To wszystko na dzisiaj. Siemanku, cześć.